dzisiejszym odcinku zajmiemy się wymianą końcówek drążków kierowniczych. Pomimo tego, że naprawa jest zazwyczaj prosta i przyjemna, musimy pamiętać o jednej bardzo istotnej rzeczy. Jeżeli pojedziecie na stację diagnostyczną lub podczas jazdy czujecie lub słyszycie charakterystyczne pukanie, które wyczuwalne jest też na kierownicy, należy bezzwłocznie takie końcówki wymienić. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli trzpień, chyba tak to można nazwać, nam się nadmiernie wyrobi, będziemy mieli pecha, wypnie nam się, po prostu jedno koło może mieć ochotę pojechać w zupełnie inną stronę niż my. No i jak wiemy, przy dość wysokiej prędkości może to się skończyć w najlepszym razie rozbitym autem. Ale nieważne. Druga rzecz, o której należy pamiętać przy wymianie końcówek drążków, jest to konieczność podjechania do panów gdzieś na przykład na stację diagnostyczną w celu ustawienia geometrii. Dlatego, że jakbyśmy sobie nie pooznaczali, różne końcówki też mają różne długości, więc warto byłoby sobie to ustawić, aby nie było takich problemów, że za jakiś czas kapniemy się, że mamy pościnane opony, które nadają się już tylko do wymiany. Więc co? Myślę, że nie ma tu co dużo gadać, robota raczej z tych przyjemnych. Bierzemy, wjeżdżamy i pokażę Wam, jak wymienić właśnie te końcówki. Dobra, tak jak widzicie, rzucamy sobie koło, auto podniesione, zabezpieczone. Teraz tak, tutaj mamy śrubę, bierzemy sobie szczotkę drucianą i czyścimy tutaj ten gwint z każdej możliwej strony, tak aby ta śruba przy próbie odkręcenia nie zblokowała się. Są jeszcze dwie metody. Niektóre w środku tutaj mają miejsce na imbusa, tak jak w moim przypadku, lub bierzemy drugi lewarek, dźwigamy sobie w tym miejscu za spód do góry, wtedy nam się to ładnie zaprze. No i będzie to umożliwiało odkręcenie tej śruby, po prostu ten środek nam się nie będzie kręcił. Jeżeli czyścimy gwinty, także warto sobie tutaj, gdzie mamy śrubę kontrującą, też ten gwint oczyścić. Możecie wierzyć albo nie, ale im lepiej teraz wyczyścicie ten gwint, tym mniej za chwilę będzie problemów z odkręcaniem. To co, klucz udarowy i próbujemy. I widzicie, tak jak w moim przypadku, stanęło mi to, więc nie biorę nic innego jak lewarek, młotek, jak widzicie, takimi oto kombinacjami udało się wykręcić śrubę. Następne co musimy zrobić, to poluzować sobie kontrę.
Teraz ściągamy sobie i po prostu wykręcamy samą końcówkę. Oczywiście warto zawsze sobie porównać długości. W moim przypadku one się minimalnie różnią. Kontrę wymieniamy też na nową, bo mamy akurat, dali nam w komplecie. Wkładamy nową kontrę. Nowa końcówka. Jak widzicie, w moim przypadku minimalnie się różni długością. Dobra, a więc pierwsze co robimy, to wkręcamy sobie. Dobra, i w tym momencie ja jeszcze sobie nie robię kontry. Podkładka, która nam wyleciała. Nakrętka. Przykręcamy i teraz tak. Jeżeli chodzi o siłę, z jaką należy to dociągnąć, to ile fabryka dała. Tutaj nie ma się co patyczkować z tym. Ma być dociągnięte ile sił. Dobra, myślę, że będzie ok. Teraz dokręcamy sobie kontrę. I tak zostawiamy. W tym momencie bezwzględnie należy jechać na stację diagnostyczną lub miejsce, gdzie zostanie Wam ustawiona zbieżność. I jak widzicie, nic trudnego, mamy po robocie. Największym wyzwaniem tutaj jest odkręcenie tej śruby, ale jeżeli dobrze się pokombinuje z lewarkiem, ja tu jak widzieliście raczej z BHP to nie miało nic wspólnego. Nie miałem co podłożyć, więc kombinowałem z młotkiem. Najważniejsze, że się udało. No i co? Zakładam koło, jadę na zbieżność. Dajcie też znać w komentarzach, czy dźwięk jest lepszy, bo nagrywam to już z mikrofonem, także jestem po prostu ciekaw, jaki będzie odbiór tego dźwięku. No i co? Jeśli się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!